Wzruszenia, refleksje i plany na przyszłość wypełniły jubileuszowy wieczór w Filharmonii Podkarpackiej, podczas którego celebrowaliśmy 25. rocznicę istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mimo trwającej pandemii wspólne spotkanie nareszcie okazało się możliwe, a uroczystość zaszczyciło spore grono obecnych i byłych pracowników uczelni, studentów i absolwentów, a także władz samorządowych, przedstawicieli wspólnoty akademickiej oraz prezesów i dyrektorów firm i instytucji z całej Polski. Gala była również transmitowana online i tłumaczona na język angielski. Ćwierć wieku to robi wrażenie, szczególnie gdy przywoła się kontekst lat 90., kiedy dużo było niewiadomych, a pomysł utworzenia niepublicznej uczelni wyższej wcale nie wydawał się oczywisty. A jednak zamysł taki narodził się w głowach członków Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i co więcej, te ambitne plany zostały zrealizowane. Główny pomysłodawca uczelni, a dziś prezydent WSIS, profesor Tadeusz Pomianek, zauważył w swoim wystąpieniu, że biorąc pod uwagę tylko kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, budżet państwa zaoszczędził dzięki istnieniu WSIS ponad 1 miliard złotych, a wraz z 2 uczelniami córkami Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wykształciła w ciągu minionego ćwierćwiecza 95 000 osób. Te liczby świadczą o tym, że nie zmarnowaliśmy czasu, podsumował prezydent, ale profesor podzielił się z widownią także refleksjami bardziej gorzkimi. Jeśli popatrzymy dzisiaj na Polskę, na nasze społeczeństwo, mnóstwo emocji, nieufności, podziałów, jak łatwo racjonalność przegrywa, to musimy również i my sobie zadać pytanie, co poszło nie tak, albo co powinniśmy jeszcze zrobić, żeby było inaczej. Kierujemy się tu jak zwykle bardzo trafnym stwierdzeniem księdza profesora Michała Hellera, że dzisiaj podstawowe pole walki to walka o racjonalność. Albo też, jak pisze, receptą czy szczepionką na głupotę jest właśnie edukacja. Prezydent Pomianek sporo czasu poświęcił właśnie zagadnieniom edukacji, która jego zdaniem powinna objąć także starsze pokolenie. Przyspieszyły zmiany obyczajowe, technologiczne i nic dziwnego, że starsi ludzie mają z tym problem. Dużo emocji, strachu i w związku z tym trudność w podejmowaniu, przynajmniej dla części racjonalnych decyzji. Na przykład media powinny tu pełnić edukacyjną rolę, ale wiemy, że zajęte są czym innym. Proszę Państwa, nie możemy mieć złudzeń. Jeśli większość społeczeństwa będzie miała problemy z samodzielnym myśleniem, demokracja przegra z populistami wcześniej czy później. Prezydenta Tadeusza Pomianka uhonorowała jego macierzysta uczelnia. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Jerzy Lis, wręczył prezydentowi WSIS medal rektora AGH oraz przepiękny kamień o zielonej barwie, czyli sprzyjający dobrym zmianom i innowacjom malachit. Jako wyraz uznania, gratulacji i podziękowania za to, co wszystko Pan zrobił dla WSIS-u, dla Rzeszowa, dla tego regionu, dla polskiej edukacji, dla polskiego szkolnictwa wyższego. Wszystkiego najlepszego i powiem po naszemu, po AGH-owskiego, może też po rzeszowskiemu. Szczęść Boże na dalsze działanie. Jubileusz stał się okazją do szczególnego docenienia tych wszystkich, którzy swoją codzienną pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju WSIS. Tytuły profesorów honorowych za wkład w rozwój naukowy przyznane zostały profesorom Januszowi Starzykowi, Wojciechowi Misiągowi, Jerzemu Grzymale-Busse oraz Zdzisławowi Hippe. Tym samym panowie dołączyli do grona reprezentowanego przez księdza profesora Michała Hellera, Jana Woleńskiego, Aleksandra Hala, Tomasza Gobana-Klasa, Stanisława Waltosia oraz świętej pamięci Jana Winieckiego. W czasie gali dowiedzieliśmy się także, komu przyznane zostały laury 25-lecia. Trafiły one do następujących osób. Pomysłodawcy wydawnictwa Copernicus Center Press, laureata Nagrody Templetona księdza profesora Michała Hellera,
prezes zarządu Develop Investment, członkini konwentu WSIS pani Marty Półtorak, dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Rzeszowie, członkini konwentu WSIS pani Beaty Rapy, wieloletniej dziekan Wydziału Ekonomicznego WSIS pani profesor Anny Nowakowskiej, prezesa zarządu spółki Inglot pana doktora Zbigniewa Inglota, dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego, prezesa zarządu spółki Tygodnik Powszechny pana Jacka Ślusarczyka, współorganizatora Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości pana Stanisława Motyla oraz do publicysty i poety pana Wojciecha Bonowicza. Ponadto uhonorowani zostali wieloletni partnerzy WSIS. Tytuły przyjaciela uczelni zyskali Miasto Rzeszów, Województwo Podkarpackie, Filharmonia Podkarpacka, Teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Muzeum Zamek w Łańcucie, Fundacja Tygodnika Powszechnego, Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, TELK GmbH Frankfurt, Cisco Systems, Microsoft, Bank PKO SA, Deloitte Central Europe Business Services Center, Borg Warner Poland i wydawnictwo Copernicus Center Press. Muzyczną niespodziankę dla nagrodzonych oraz uczestników gali przygotował debiutujący z powodzeniem na polskiej scenie muzycznej zespół Ohio, którego wokalistką jest Karolina Bzdyra, absolwentka WSIS. Gala została połączona z uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego. Uczelnia jubilatka wkracza w niego z energią. W roku akademickim 2021-2022 studia we WSIS rozpoczyna wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6 000 studentów. Podczas inauguracji w tradycyjnej immatrykulacji wzięli udział studenci zarówno ścieżek polsko-, jak i anglojęzycznych. W ramach oferty polskojęzycznej studenci kształcić się będą w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, Kolegium Medycznym, Kolegium Informatyki Stosowanej oraz Kolegium Zarządzania na 12 kierunkach studiów. Po raz pierwszy w historii uczelni kształcenie realizowane będzie na kierunku komunikacja cyfrowa. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania już od 25 lat tworzy swoją historię jako ważny ośrodek akademicki. Buduje swoją pozycję, pielęgnując wieloletnią tradycję, wychodzi cały czas naprzeciw nowoczesności. Od lat podejmuje szereg działań mających na celu poszukiwanie prawdy o człowieku, o świecie, o nas samych. Integruje w końcu i łączy młodych ludzi z całego świata, stwarzając im tym samym szansę obcowania w wielokulturowym środowisku. Rektor WSIS dr Wergiliusz Gołąbek podkreślił też, że za nami niełatwy i wymagający rok, bo pandemia koronawirusa skomplikowała funkcjonowanie wielu instytucji, jednak z tego trudnego okresu WSIS wyszła zwycięsko. To właśnie znakomite wdrożenie narzędzi nauczania online zauważyła i doceniła firma Cisco Systems Poland. Naprawdę jesteście Państwo bardzo zaawansowani w tym, jak wykorzystujecie technologię do zdalnego nauczania. Byliście do tego przygotowani od dawna. Poszło to bardzo bezboleśnie. To, za co również jesteśmy bardzo wdzięczni, to jest to, że też bardzo Państwo zaangażowaliście się w proces pomocy wykorzystania technologii do zdalnego nauczania w szkole na poziomie podstawowym, średnim. Bardzo pomogliście nauczycielom i dzieciom rozpocząć ten proces. Bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy z Państwem współpracować i na ręce Pana Rektora pozwolę przekazać sobie ten pamiątkowy dyplom. Prowadzący galę dr Grażyna Bochenek i dr Łukasz Błąd podkreślali w czasie gali, że osiągnięcia uczelni, wysoka jakość kształcenia, dobre miejsca w rankingach oraz efektywna współpraca z biznesem i samorządem nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i pracowitość wielu osób, pracowników i współpracowników WSIS. W obszarze rozwoju naukowego wyróżnia się m.in. doktor habilitowany Tomasz Skica, profesor WSIS, związany z uczelnią przez ostatnie bagatela 24 lata, najpierw jako student, a obecnie jako wykładowca. Osobiście dla mnie przyjemnością, ale też pewną nobilitacją jest to, że przez tyle lat miałem z jednej strony możliwość pracy ze studentami, współtworzenia tego potencjału. Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że część z absolwentów, z którymi pracowałem od pierwszego semestru, pracuje teraz z nami. Mam z nimi przyjemność współpracować na co dzień i patrzeć, jak ten potencjał naukowy kwitł, a teraz zakwitł. Uczelnia przyciąga studentów z Polski, regionu oraz całego świata. W minionym roku studia we WSIS wybrał m.in. Mieczysław Moneta, Polak od lat mieszkający z rodziną w Stanach Zjednoczonych. Bardzo przyjemnie byłem zaskoczony
przyleciałem do Polski, a tu jest taka międzynarodowość w SIS-ie, że byś mógł to nawet pomylić z Nowym Jorkiem samym. O swoich związkach z uczelnią opowiadali podczas gali twórcy odnoszącej dziś sukcesy firmy Revas, którzy swego czasu prowadzili na uczelni koło BOS, biznes od studenckiej strony, i namawiali studentów do przedsiębiorczości m.in. poprzez hip-hopowy teledysk. Tak naprawdę te nasze, myślę, że możemy trochę nieskromnie powiedzieć, sukcesy teraz na rynku wynikają z tego, że przedsiębiorczość była zawsze bardzo mocno akcentowana na uczelni. Robiliśmy dużo działań proprzedsiębiorczych, mieliśmy zawsze zielone światło do tego. Swoimi refleksjami podzielili się z nami także inni absolwenci w SIS. Dr Paweł Znamirowski, wykładowca i przedsiębiorca, oraz Katarzyna Pawlak, dyrektorka Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Rzeszowa. Uczestnicy gali mogli także poznać Elżbietę Piętę, prowadzącą Fundację Drzewo Życia, osobę zaangażowaną w działalność prospołeczną. Szkoła dała mi jeszcze jedną rzecz, to znaczy to, że człowiek jest najwyższą wartością i człowieka trzeba szanować. Człowieka klienta, człowieka pracownika i człowieka pod każdą postacią, nawet człowieka konkurenta. Ostatnie zdanie, które powiedziałam do dzisiaj, jest mi bliskie i bardzo mi towarzyszy. Człowiek jest najwyższą wartością. To piękna postawa. I tego nauczył mnie pan profesor Pomianek, za co bardzo mu dziękuję. Jubileuszowa gala zakończyła się koncertem. 4 pory roku Antonio Vivaldiego zagrali Jakub Jakowicz oraz zespół Arso Ensemble. Po bardzo dobrze odebranym koncercie przyszła pora na bardziej kameralne rozmowy we foyer Filharmonii Podkarpackiej. Większość z nich dotyczyła edukacji i jej jakości. Ksiądz profesor Michał Heller, profesor honorowy w SIS, od lat współpracujący z uczelnią w ramach działań popularyzujących naukę, dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak bardzo widoczny jest ostatnio spadek zaufania do naukowców. Sądzę, że pandemia nie spowodowała obniżenia zaufania do nauki i uczonych, tylko ujawniła ten brak zaufania, który już przedtem istniał. I myślę, że odpowiedzialna za to jest taka sytuacja, brak dobrego wykształcenia, brak edukacji. I w związku z tym mam 3 propozycje środków, które trzeba przedsięwziąć, ażeby tę sytuację poprawić. Pierwszym z tych środków jest edukacja. Drugim edukacja. Trzecim edukacja. I to właśnie stara się robić szkoła rzeszowska i to robić trzeba dalej, bo tylko to jest działalność długofalowa, ale tylko ona może przynieść rezultaty. Właśnie edukację ksiądz profesor Michał Heller wspomniał w dedykacji, którą wpisał do książki Szkice z filozofii głupoty, której współautorami poza księdzem Hellerem są również Bartosz Brożek oraz Jerzy Stelmach. Z okazji naszego jubileuszu krakowskie wydawnictwo Copernicus Center Press, którego w SIS jest współzałożycielem, przygotowało limitowany jubileuszowy nakład tej publikacji. Jedyną skuteczną szczepionką przeciwko głupocie jest właśnie edukacja. I życzymy Wyższej Szkole Rzeszowskiej, ażeby skutecznie nadal szczepiła. Może tylko dodam jeszcze małe uzupełnienie do tego życzenia. Mianowicie niestety istnieje środek przeciwko tej szczepionce. Kilka kolejnych reform edukacji może wszystko zniszczyć. I dlatego życzę tej naszej szkole rzeszowskiej, żeby nie ulegała kolejnym reformom edukacji. Znaczenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie doceniają władze samorządowe zarówno województwa, jak i miasta. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wykształcili kadry, które pozostaną później na terenie województwa podkarpackiego, którzy będą chcieli podejmować zadań, na których nam jako samorządowi województwa podkarpackiego najbardziej zależy. Jako województwo postawiliśmy sobie kilka ważnych celów. To są nasze inteligentne specjalności. To jest lotnictwo, to jest też kosmonautyka, na którą chcemy postawić. To jest informatyka, wprost wpisująca się w te zagadnienia, których uczelnia w SIS jest bardzo dobra. To jest jakość życia.
To są te wszystkie dziedziny, na których nam zależy i do których potrzeba zdecydowanie najlepiej wykształconej kadry. Dynamicznie rozwija się nasze województwo, do tego potrzeba kadr wysoko kwalifikowanych i takie też zapewnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kiedy wszedłem dzisiaj na salę, zobaczyłem piękną uroczystość, ale fantastyczną grupę cudownych ludzi. Do głowy przyszedł mi tytuł powieści Charlesa Montgomery'ego Miasto Szczęśliwe. To jest najlepsza chyba puenta tych 25 lat. Rzeszów jest szczęśliwym miastem właśnie za sprawą tego typu ludzi, jak pan profesor Pomianek, cały zespół założycieli uczelni, wieloletnich rektorów, dziekanów, całej kadry naukowej, pedagogicznej i dydaktycznej. Jest miastem szczęśliwym, że mamy takich ludzi i możemy przez te 25 lat z tego dorobku tak naprawdę czerpać. To jest niezwykłe dla naszego miasta, że tak innowacyjny ośrodek naukowy, akademicki w Rzeszowie funkcjonuje dzięki wspomnianym osobom. Rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z satysfakcją odnotowuje dr Olgierd Łunarski ze Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości. To właśnie stowarzyszenie w 1996 roku podjęło decyzję o utworzeniu pierwszej w Rzeszowie uczelni niepublicznej. Dziś widać jasno i klarownie, jak perspektywiczne było to działanie. Jak porównamy, jak zaczynaliśmy 25 lat temu i jaką pozycję ma dzisiaj uczelnia, w zasadzie nie można wystawić innej oceny niż jak najbardziej pozytywna. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy uczelnia nie mogła być troszkę dalej, troszkę wyżej, troszkę lepiej, ale myślę, że wszyscy powinniśmy się cieszyć z tej pozycji, jaką uczelnia sobie wypracowała wśród studentów i w środowisku. No i myślę, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym 25-letnim rozwoju, mają prawo i do satysfakcji, i do dumy. Nie tylko duma i satysfakcja, ale także radość z minionych 25 lat. To rysowało się na twarzach uczestników gali zakończonej tradycyjnym wspólnym tortem i toastem. A życzenia, jakie padały na sali, dotyczyły przyszłości, żeby kolejne lata dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie były równie rozwijające i udane co minione ćwierćwiecze.